Salicama, jest 10 września, późne popołudnie i nadeszła w końcu pora na film o tym, że kupiłem nowy rower. Kupiłem nowy rower, chociaż nowy to obecnie pojęcie względne, ponieważ ten rower ma już 2 lata i tyle mniej więcej zbierałem się za zmontowanie tego filmu. Zbytnio nie przedłużając, w tym filmie opowiem o tym, co to za rower, ile kosztował, dlaczego akurat wybrałem ten rower, o perypetiach z zamówieniem roweru, o moich wrażeniach z pierwszej jazdy i nie tylko, oraz o rowerowych planach na ten kanał. Nie jest to może typowa recenzja tego roweru, ale myślę, że osoby początkujące będą mogły tutaj kilka ciekawych wniosków i uwag odnaleźć dla siebie. Także zapraszam. Na początek trochę o samym rowerze i ile kosztował. Jest to rower szosowy Canyon Endurace 7 w kolorze Airway Blue na grupie Shimano 105. Wziąłem stokowy model, więc nie ma sensu wymieniać wszystkich elementów, link do specyfikacji zostawię w opisie. Sam rower kosztował mnie 1650 franków szwajcarskich, ale razem z nim zamówiłem jeszcze 2 koszyki na bidon i sam bidon od Canyona, zapasową dętkę oraz uchwyt na telefon firmy Topic, który zresztą okazał się totalnym niewypałem. Razem z pudłem i przesyłką to koszt około 1800 franków. Osobno dokupiłem też buty Shimano RC500, pedały Shimano RS500, światło tylne Sigma Sport Blaze, światło przednie Mactronic Scream 3.1 900 lumenów, 4-litrową torbę podsiadłową Ortlieb 2. Za zestaw gotowy do jazdy zapłaciłem więc nieco ponad 2000 franków, czyli nadal mniej niż wersja karbonowa, chodzi o sam rower. Tu należy podkreślić, że oprócz kosztów samego roweru zawsze dochodzą dodatkowe koszty, których wysokość zależy od potrzeb i preferencji. W moim wypadku sam rower kosztował 1700 franków szwajcarskich, a akcesoria 350. Przy czym nie wliczam tej kosztów kasku, okularów i ubrań, bo miałem je już wcześniej. Po pewnym czasie do ekipy dołączyły również czujnik tętna Maison MZ3, to akurat prezent od brata, więc dzięki ziom, czujnik kadencji Magen S3 oraz całkiem niedawno nawigację Wahoo Element Bolt wersja druga. Udało mi się wyhaczyć za 229 franków. Wszystkie wymienione przeze mnie akcesoria oprócz uchwytu na telefon Topic mogę szczerze polecić, więc jeśli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Z samego roweru też jestem bardzo zadowolony i mogę go szczerze polecić. Jest w zasadzie bezobsługowy, bo do tej pory wymieniłem w nim tylko łańcuch i tylne klocki, czy też okładziny hamulcowe. Jedynie do czego mogę się przyczepić to to, że nie przyszedł gotowy do jazdy, tak jak to Canyon reklamował. Ale kwestia regulacji przerzutek i ustawienia hamulców zajęła mi może maksymalnie godzinę, więc nie ma aż takiej spiny. Dobra, wsiadamy na rower i zrobimy sobie małą rundkę po okolicy. Jeszcze drobna uwaga. Podczas montażu stwierdziłem, że żeby film ten nie był zbyt nudny i długi zarazem, to wstawię tutaj tylko kluczowe elementy z przejażdżki. Natomiast wersja rozszerzona, bez zbędnego gadania, pojawi się w odrębnym filmie. No to dalej, jedziemy. Jak już mówiłem, jest późne popołudnie, ale nadal jest straszna lampa. 31-32 stopnie. A dzisiaj właśnie zamierzam wjechać na St. Christiane. Jest to lokalne wzniesienie, kawałek za Bazyleą. 520 coś tam metrów, 250 metrów przewyższeń i średnie nachylenie 6% wychodzi. Tam jest ta wieża do St. Christiana i tam jedziemy. Widać wieżę, widać kościółek. Jeszcze 2 zakręty. Mogę jechać w prawo, ale co? Jeszcze ciężej nie będzie. Jeszcze jakieś 10-20 metrów wyżej podjadę pod kościółek. To sobie siedzę na górze, na ławeczce. Tak mniej więcej wygląda widok. Dlaczego wybrałem właśnie ten rower? Ogólnie początki mojego kolarstwa w Szwajcarii związane są z rowerem MTB, który przywiozłem ze sobą z Polski. Tereny są tutaj wręcz idealne do jazdy takim rowerem, jednakże dla mnie służą głównie jako rower do jazdy na treningi i ogólnie komunikacji miejskiej. W dużej mierze było to spowodowane traumą po wypadku rowerowym, który miałem zanim przyjechałem do Szwajcarii. W jakimś tam momencie trafiłem na grupkę rowerową, dokładnie grupkę szosową, z którą jeździłem tym właśnie rowerem MTB i po dłuższym czasie zdecydowałem się jednak, żeby go zamienić na rower szosowy. Jako że nigdy wcześniej nie miałem kolażówki, a nawet nie jeździłem na rowerze z pedałami wpinanymi, było mnóstwo pytań i wątpliwości, dlatego
proces decyzyjny był ogólnie bardzo długi. Po godzinach spędzonych na googlowaniu zdecydowałem się, że szukam właśnie roweru z geometrią Endurance na grupie Shimano 105. Rozważałem różnych producentów, ale ostatecznie zdecydowałem się na Canyona, głównie przez bardzo dobre opinie i super stosunek jakości do ceny, ale także wizualnie ten rower bardzo mi się spodobał. Swoją cegiełkę do tego wyboru dołożył także Paweł z kanału Kryna RPN, który kiedyś mi ktoś polecił i którego przy okazji teraz pozdrawiam. Paweł bardzo szczegółowo i wyczerpująco odpowiedział na moje pytania nowicjusza, ale nawet to nie pomogło mi w podjęciu ostatecznej decyzji, czy to ma być karbon czy aluminium. Ostatecznie, jak na biedaka mieszkającego w Szwajcarii, zdecydowałem, że wybiorę wersję tańszą, czyli aluminiową, chociaż w tej decyzji pomogła mi też sytuacja na rynku. I tutaj płynnie przejdę do tego, jak trochę na własne życzenie tak długo czekałem na rower. Poradnik, jak nie kupować roweru, zacznę może od tego, że decyzję o kupnie roweru szosowego podjąłem mniej więcej na początku 2020 roku, a to, że będzie Canyon, wiedziałem już troszkę później, w kwietniu tegoż właśnie roku. Nie wiedziałem jednak, że następne 2 lata będą dalekie od normalności i już w tym momencie czas dostawy tego roweru wynosi 2 miesiące, co było nienaturalne. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Naiwnie stwierdziłem, że poczekam troszkę dłużej, no bo kurczę, może akurat się wszystko unormuje. W międzyczasie zastanawiałem się cały czas nad tym, czy wybrać karbon czy aluminium. Ktoś mi też odpowiedział, że Canyon robi w okolicach wyścigu Tour de France promocję. Pomyślałem, idealnie, poczekam chwilkę, może się wszystko unormuje, a ja jeszcze kupię go sobie taniej. No jednak się pomyliłem, bo w tym roku nie to, że nie było promocji, to jeszcze na dodatek cena poszła o 10% do góry. W ten oto sposób cały sezon 2020 przejeździłem na swoim rowerze MTB, a jak to wyglądało możecie zobaczyć tutaj. Później, czyli na jesień, zima 2020 było już tylko gorzej, gdyż czas dostawy wskoczył z 2 do 3-4 miesięcy. Na tym etapie wiedziałem, że już to będzie aluminium, dlatego długo się nie zastanawiając złożyłem zamówienie 10 stycznia 2021 roku z terminem dostawy na początek czerwca. Jak się okazało, odbyło się to tak naprawdę rzutem na taśmę, bo tydzień później rowery zniknęły ze sklepu, ten rozmiar, który zamawiałem, czyli M. Termin dostawy natomiast był przedłużony chyba 4-krotnie i zamiast na początku czerwca rower przed 10 sierpnia 2021 roku, czyli dokładnie 7 miesięcy od daty zamówienia. Podsumowując, skutków pandemii nie da się przewidzieć, bo było to coś nadzwyczajnego. Natomiast będąc w tym samym miejscu, oczywiście, że nie zawahałbym się i zamówiłbym po prostu rower szybciej. Jednak jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie. Nie wiem, czy dobrze widać całą wieżę, ale ma 250 metrów wysokości. Przejdźmy teraz do moich wrażeń z pierwszej jazdy, ale też i kolejnych. Na grupce rowerowej mówili mi, że jak tylko się przesiądę na rower szosowy, to będzie ogień na asfalcie i tak szybko będę jeździł. No niestety kłamali. Mimo że wrażenia z pierwszej jazdy były dość dobre, to jednak czułem się, że nie za bardzo zgrywam się z tym rowerem, bo jechało mi się dużo gorzej niż na MTB. A przecież szosa ma większe koła, węższe opony bez bieżnika, ma się bardziej aerodynamiczną pozycję, jest on o wiele lżejszy i też dodatkowo te wpinane pedały, których w sumie nigdy wcześniej nie używałem, więc co było nie tak? Na pewno wpłynęła na to 1,5-miesięczna przerwa od roweru spowodowana urlopem, a także złą pogodą w tamtym czasie. Odkryłem także, że siodełko jest zbyt nisko ustawione. No i przede wszystkim we wpinanych pedałach wcześniej nigdy nie jeździłem i mam wrażenie, że mięśnie, które odpowiedzialne są za ciągnięcie tego pedała do góry, były po prostu u mnie za słabe. W ciągu pierwszego miesiąca zrobiłem około 800 km i po tym czasie odczułem znaczną poprawę. Tak jakbym się dopasował do roweru i od tamtego momentu po prostu idzie jak strzała. Jazda zaczęła naprawdę sprawiać mi przyjemność, bo początkowo byłem troszeczkę rozczarowany, a potem jak już się wkręciłem, to większość wolnego czasu spędzałem po prostu na rowerze. Sam rower jest oczywiście dużo mniej komfortowy w jeździe i zbiera więcej drgań niż MTB. Nie wiedziałem, że może to być aż tak bardzo odczuwalne. W dużej mierze jest to pewnie zależne od rodzaju nawierzchni, ale u mnie duże znaczenie ma też to, że nie używam po prostu przeważnie rękawiczek do jazdy na rowerze. Z czasem jednak przestałem na to zwracać uwagę. Stokowe siodełko nie jest super wygodne, jednakże dyskomfort odczuwałem głównie podczas długich jazd i na stromych podjazdach. Myślałem o wymianie na wygodniejsze, jednakże do tej pory nic z tym nie zrobiłem, więc albo nie jest aż tak źle, albo po prostu jestem leniwy. Kolejną kwestią jest kierownica. Na początku czułem bardzo duży dyskomfort trzymając ręce na tym górnym drążku, czy też przy klamkomanetkach. W sumie jedyną wygodną opcją był baranek i taka jazda sportowa. Teraz już w zasadzie tego nie czuję, ale przez dłuższy czas miałem wrażenie, że bolą mnie po prostu dłonie, czy też nawet kciuki. Nie wiem, czy była to kwestia tego, że były zbyt słabo rozciągnięte, czy po prostu nieprzyzwyczajone, ale może po prostu jestem też słaby. Podsumowując, swojej decyzji kupna tego roweru nie żałuję i mimo, że jazda rowerem szosowym wydaje się być nieco nudniejsza niż MTB, to załapałem bakcyla
i szczególnie tutaj w Szwajcarii jest to duża przyjemność, czego nie mogę niestety powiedzieć o jeździe w Polsce. I mimo, że nie mieszkam w sumie w tym bezpośrednim sąsiedztwie gór, to teren w okolicach Bazylei jest bardzo zróżnicowany. Są różne pagórki, są też płaskie odcinki i w sumie nudy nie ma. Nie chcę nikogo zanudzać statystykami, powiem tylko, że rower przez te 2 lata przejechał 6000 km. Staram się raz w tygodniu przynajmniej zrobić te 50-70 km, a raz w miesiącu 100 km+, chociaż z tym ostatnio nieco trudniej. Najdłuższy dystans, jaki zrobiłem dotychczas, jest to 208 km, które przejechałem w maju tego roku, a że miałem ze sobą kamerę, w związku z tym niedługo powinien pojawić się na kanale film. Teraz kawałek szutru, przejazd przez taki lasek, zielona granica między Niemcami a Szwajcarią, w zasadzie Szwajcaria a Niemcami. No to teraz 12%. Jakie są plany rowerowe? No plany są dość duże, w sumie odkąd się rower pojawił, ale z realizacją niestety nieco gorzej, tym bardziej ostatnio. Brak czasu. Niemniej jednak w planach są przede wszystkim wycieczki wokół komina, jak to się mówi, czyli po lokalnych kantonach, ale nie tylko, bo sąsiedztwo francuskiej Alzacji czy niemieckiego Schwarzwaldu daje dużo możliwości. Myślałem też o tym, żeby wpakować po prostu rower w auto i pojechać kawałek dalej w głąb, zdobyć kilka przełęczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i chciałbym też pobić oczywiście obecny rekord mój długości, czyli te 208 km. Miejmy nadzieję, że się uda znaleźć czas. No oprócz tego, jeżeli by się udało samemu bądź z jakąś mniejszą ekipą zorganizować taką wycieczkę kilkudniową, tu w Szwajcarii, czy może gdzie indziej w okolicznych krajach. Także trzymajcie kciuki, subskrybujcie i do następnego. Sali! Do it sometime.